Właściwie to wszystko zaczęło się od pierwszego krzaczka lawendy, który nie był pomysłem na biznes, tylko chcieliśmy jakąś ładną roślinę posadzić. I ta lawenda się z czasem rozrastała i nasze widzenie życia też się zmieniło. I wokół tej lawendy zaczęliśmy przemeblowywać to nasze życie. Wszystko, co dotkniemy, dodajemy lawendę i robimy fajne rzeczy. Jesteście lawendowi ludzi. Troszeczkę tak. Teraz robiło się ładne. No to wiesz, tu można by cały dzień spędzić i z każdą godziną jest troszeczkę inaczej. Dzień dobry, znajdujemy się w Przywidzu w województwie pomorskim. Basia Itczak, moja cudowna żona, Bartek Itczak. Jesteśmy gospodarzami lawendowej osady. Jak nazwa wskazuje, uprawiamy lawendę. Ale nie tylko, o czym jeszcze powiemy pewnie później. Jesteśmy na Kaszuby. Jesteście stąd? To generalnie tak, bo jestem przeszczepem, 18 lat już tu mieszkam, więc już jestem stąd. A ja czuję się najbardziej, stąd. Okej. A po co lawendę? Jak ta historia naprawdę się zaczęła? Kiedy był ten moment, kiedy zdecydowałeś, że ja chcę... Dwa momenty były. Pierwszy to był na etacie, pracowaliśmy w Gdańsku i staliśmy w korku na obwodnicy trójmiejskiej. I tak właśnie wtedy ta koncepcja, może coś pouprawiamy i wtedy wybraliśmy lawendę. I to nie był pomysł biznesowy, ani jakiś tam, prawda, po prostu lawenda, bo to jest fajna roślina, bo ma wspaniałe właściwości, bo jest piękna, bo związki, które kryje w sobie są bardzo dobroczynne dla nas. Ale tak naprawdę potem się uczyliśmy, jak ją uprawiać, jak ją przetwarzać, co z nią robić. Długo się uczyliśmy, nadal się uczymy. I gdzieś w międzyczasie powstała koncepcja tego, żeby jeszcze stworzyć agroturystykę. No i to już taka była koncepcja, że zmieniamy swoje życie po prostu. Tak, Agroturystyka może nie powstała z tabelki w Excelu, bardziej z serducha, ale że tak, idziemy w tym kierunku i chcemy się tym zajmować. I chyba poszło w miarę okej, bo cały czas się tym zajmujemy. To już samą agroturystyką 11 rok się zajmujemy. Najstarsze krzaczki lawendy 15 lat mają. Ponad, tak. Osada. Jesteście osadnicy. Tak, trochę. Bo tak naprawdę tej agroturystyka, ile ludzi mogą tu mieszkać? Mamy 3 domy i w każdym z domów tak komfortowo do 7, w jednym do właściwie 9 czy 10. Wy mieszkacie tam z trójką dzieci i 2 ogromne psów. Tak. Mamy taki super, i rybki. mamy taki super piękny plac zabaw. Tak. Mamy basen. A tam za drzewkami właśnie jest kurnik, to drugie pole, na którym się Tam uczyliśmy. to moje Ferrari C330 stoi, cabrio, więc wiesz. Masz Ferrari na pewno? Ursus C330, więc to jest... Mówię na nie Ferrari, bo wiedziałem, jak to jakieś Basia Ferrari. kiedyś podsumowała, jaki kryzys wieku średniego, takie Ferrari. Nie wiem, co o tym myśleć, ale naprawdę jest super. Ale chcesz wspominać coś o tej agroturystyce? Bo mamy 3 budynki, tak? I tak naprawdę to jest super miejsce dla rodziny. 2013-14 rok budowany, cały rok działamy. Zresztą, bo tu jest taki zagłębie trochę chłodu zimowego i są w okolicy. No i jak wiadomo, na dwa Kaszubach właściwie są górki, w związku z tym tu są wyciągi narciarskie. Więc jak spadnie śnieg, To przyjeżdżają do nas goście, wyskakują stąd na narty. My zresztą sami też właściwie wychodzimy ubrani, tak, wszystko oprócz deski i nart przypięte i lecimy. To bardzo chcieliśmy, żeby nasi goście mieli też swoją intymność, czyli żeby mieszkali w oddzielnych domach i bardzo chcieliśmy, żeby te domy nawiązywały do architektury regionu, czyli stąd szachulec, bo w naszym regionie bywa trochę muru pruskiego, a w tych takich troszeczkę biedniejszych, gdzie mamy jakby konstrukcję drewnianą i cegłę, a w naszym regionie właśnie konstrukcja drewniana, a środek był wypełniany gliną, drewniane dachy, więc bardzo chcieliśmy, żeby ten klimat zachować, też żeby go tutaj przywrócić. Bo ja wyobrażam, że to jest takie miejsce oczywiście dla rodziny, ale też czy macie jakiś, nie wiem, wieczór panieński, którzy Tak. robią balie, lawenda, Tak, tak. typu klimat. przy czym nie jest to takie miejsce typowo imprezowe, że robimy mega imprezę na całą okolicę. Raczej są to kameralne wieczory, spokojne. Ja jestem bardzo zainteresowany
ten obiekt, bo to jest jakiś teleskop? Tak, tam jest... Jesteś astronomem? Nie, ja kończyłem fizykę na Uniwersytecie Gdańskim, więc gdzieś ta astronomia tam się przewijała, ale to obserwatorium, no, to jest wynik kilku takich sugestii, między innymi naszych gości, którzy siedzieli w Bali u nas pod gołym niebem, bo tak oferujemy. I było piękne, gwieździste niebo. I mówią, o, jakby cudownie było popatrzeć w te gwiazdy. No jak gdzieś tam astronomia, znajomy Polska Agencja Kosmiczna. I te różne kropeczki zaczęły się łączyć. No i tak jak się połączy dużo tych kropeczek, to właśnie wtedy powstają takie różne szalone trochę pomysły. Ja byłem tutaj z moją rodziną wczoraj wieczorem i zauważyłem, że jest ogromne ilości pszczół i motylki. Powiedz mi, czy macie własne? Czy to są dziki? To są i przybysze, dzicy przybysze, ale my też mamy waule. Także mamy taką rodzinkę, ale większość tych pszczółek i motyli i tych zapylaczy to są no, sąsiedzi, którzy przychodzą podjeść lawendę. A lubią. Naprawdę lubią lawendę. My przede wszystkim od początku to, co robiliśmy, to uprawialiśmy wszystko ekologicznie, bo mamy świadomość tego, jak to jest ważne dla naszego zdrowia. Ja jestem chemikiem, jestem doktorem chemii, więc mam głęboką świadomość tego, co można złego dodać do żywności czy też do kosmetyków i jak zaszkodzić sobie tymi nieodpowiednimi dodatkami. I także od początku uprawialiśmy lawendę w sposób ekologiczny i tak mamy, nasze płody rolne mają certyfikat ekologiczny. Okej, idziemy do sklepu. Lawendowa manufaktura, nasz lawendowy sklepik, gdzie mamy właśnie lawendowe produkty, gdzie też suszymy po części lawendę, bo drugą suszarnię mamy tutaj obok obserwatorium. Taką większą, ale tu możemy pokazać, jak ogólnie suszymy i co mamy. Chociaż troszeczkę mało produktów mamy, bo jesteśmy na jarmarku teraz gdańskim, więc tam większość produktów pojechała, ale tu oczywiście zostały dla gości i klientów, którzy by byli przejazdem i chcieli wypocząć na polu, plus zrobić zakupy. Ale jest taki ładny zapach, wow, taki pełny, ale wy jesteście tak przyzwyczajeni, że nawet... Tak. to Podczas prawda. żniw rzeczywiście czujemy, Czy jak kwitnie podczas pole tak. czujemy, tu jak się wchodzi też czujemy, ale tak normalnie to zazwyczaj nam ktoś mówi, ale pachniecie lawendą, albo wsiada do samochodu naszego i ale pachnie lawendą, Wow. więc my tego akurat nie czujemy. No, jest tak gęsty. Jak długo uprawiacie te lawendy teraz? Ponad 15 lat. Ponad 15 lat. Więc jesteście jakiś kaszubska instytucja, tak? Trochę tak. A z kolei tak. a nasze dzieci to rzeczywiście dzieci, które w lawendzie wzrastały, rosły, one od zawsze kojarzą lawendę. Bo macie dużo różnych produktów i wy sami robicie to wszystko? Tak. Młody jęczmień, Tak, z różnymi dodatkami też jest czysta herbata lawendowa, to znaczy sama lawenda. spirulina. Również. Bo to jest taki świat, który w ogóle nie znam. Nic nie wie. Ja wiem, co to jest lawenda, ja wiem, jaki zapach, ale to jest, wydaje mi się, że jest taka cała kultura budowana wokół lawenda. To jest tak, że my też uczyliśmy się tak naprawdę, jak się wykorzystuje lawendę, jak wyciągnąć z tej rośliny najwięcej, żeby było to dobroczynne dla naszego organizmu. Więc uczyliśmy się i uczymy się nadal i na pewno no, herbatka lawendowa taka przed snem fajnie pomaga spokojnie spać. Walk through the door, your worries behind you, your joys are ahead. Czy To jest są wasze- magiczne drzwi. To jest słodkiego lawendowego szczęścia. No hasło to gdzieś tam Basia wymyśliła czy znalazła, ale to co ciekawe, cała ta konstrukcja, Ta framuga. ta framuga, bo nasz dom jest Złożony z dwóch takich stuletnich domów przeniesionych z Kurpiów. I to były drzwi, które były kiedyś w tamtym domu. No, w naszym domu po montażu już inne drzwi mamy, ale że lubimy takie stare rzeczy, to te stare rzeczy zawsze gdzieś znajdują u nas swoje miejsce. No i to właśnie na polu sobie znalazły. Powiedz mi, gdzie jest ta wartość? Czy ta wartość jest tylko tutaj, ta fioletowa, czy to ma wartość? Cały krzak ma wartość. Cały krzak, ale my jak zbieramy na przykład do wytwarzania olejków, no to cała gałązka jest destylowana. Łącznie z kwiatem pozyskuje się i hydrolaty i olejki lawendowe. Okej. Więc nic nie jest marnowane. Ja widzę, że jest świeży koszony, Tak. tak?
Bo Ta przestrzeń jest przede wszystkim ważna do tego, żeby móc traktorem wjechać i coś tu podziałać. W czasie. Czy zrobić. rozsypać wapno, czy żeby ewentualnie, bo mamy też taką pielarkę, która też troszeczkę napowietrzy nam tą glebę, więc to jest ważne po to, żeby móc troszeczkę mechanicznie podziałać. Tak jak widziałeś, to najstarsze pole, które jest przy domkach, tam są bardzo gęsto te krzaczory. To jest to właśnie to Pierwsze ten nasze nasz pole. spontan, że juhu, prawda, wsadzimy Tam lawendę, nie kosiarką. mając za wiele, prawda, pojęcia, jak to wszystko potem pouprawiać i przede wszystkim jak zmechanizować. Tam absolutnie to jest wszystko za gęsto. Potem już to drugie pole, które jest za nami, za naszym domem, pod kurnikiem właśnie, ono już ma odpowiednie odległości, takie, żeby właśnie wjechać traktorem. Także tam się uczyliśmy, a tu już zrobiliśmy to tak już, no, świadomie. mówiliście, że to jest bez chemii. Jak nawozić taki teren? My jej nie nawozimy, mamy swoje kury, mamy swój kompost, swoje guano i to tam wystarcza. Nie, no też przy okazji konkursu wygraliśmy 20 ton wapna ekologicznego. Więc wapno Ja mówię, rzeczywiście więc stosujemy. Potrzebna jest odpowiednia kwasowość. Mamy dosyć kwaśne gleby, no więc właśnie to wapno, które tutaj sypiemy co jakiś czas jest ok. Kiedy będzie ten zbiór tego Już wszystkiego? Już jedziemy, już tniemy to- tam od końca już niektóre krzaczory tniemy. No w tym roku są ciężkie zbiory, bo cały czas pada. No teraz wyjątkowo 2-3 dni nie pada. Będziemy intensywnie A jest tak, że jeżeli lawenda rozkwitnie i przyjdzie deszcz, to ona bardzo szybko pod wpływem deszczu przekwita. I jeżeli 2 dni z rzędu pada, to właściwie już jest pozamiatane. I to wtedy na destylację jeszcze się nadaje, owszem, ale już nie na bukiety. To już jest ten moment, że absolutnie trzeba ciąć. Więc teraz wszystkie wszystkie ręce na pokład do cięcia. Lawenda jest rośliną wieloletnią, więc ona sobie cały czas rośnie. Nie mamy jeszcze takich roślin, które ze starości jakby Że coś im się dzieje ze starości. natura czasem niszczy. Odpowiednie przycinanie też powoduje, że wydłuża jej się to życie, że ona się odświeża, odnawia, odmładza. Odmładza. Ale tak, wygląda to tak, że zaczyna się wiosna i przycinamy lawendę, krzaczki lawendy dosyć mocno. Oczywiście należy znaleźć taki moment, żeby już nie było przymrozków, co nie jest już wcale takie łatwe. To jest ten etap pierwszy, później jest pielenie. To jest najbardziej wymagający etap, bo każdy krzaczek trzeba opielić. Mamy taki problem, że nasz areał jest duży na prace ręczne, ale za mały, żeby się mechanizować, bo to każda maszyna to pozwoliłaby nam, żeby w godzinę zebrać całe to pole. No ale to też tak nie, taka skala trochę, no musimy powiększyć ilość lawendy. A ze względu na to, że my różne przetwory robimy z tej lawendy, nie tylko olejek, hydrolat i koniec, to takie zbieranie kombajnem nie do końca miałoby u nas sens, bo my też robimy jakieś tam bukiety wianki, wiadomo, jest taka potrzeba bukietowo-wiankowa również, ale na herbaty, na syropy, taka lawenda zebrana kombajnem, no nie miałoby sensu. Więc jakby model w Francji, gdzie jedzie kombajn, robi wielki balot, który później trafia do destylacji. To nie to, bo mamy dużo innych przetworów takich, które w inny sposób trzeba ją zebrać. Okej, ja nic nie wiem o ekonomii, jak działa lawenda, ale da się żyć uprawiając 1 hektar? Oczywiście macie agroturystykę, ale bez tej agroturystyki moglibyście żyć komfortowo? No, to by było wyzwanie. To by było wyzwanie, bo tak nam się ten biznes ułożył, że w zależności od pory roku dywersyfikujemy sobie różne źródła dochodu. I jesteśmy w ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych, no, wytwarzamy produkty, też sprzedaż bezpośrednia, agroturystyka plus usługi okołoturystyczne, więc to nam się tak uzupełnia. No mamy około 20 odmian lawendy, ze względu na to, że próbowaliśmy od tej pierwszej próby, gdzie powstało to pierwsze nasze pole, to potem próbowaliśmy sprowadzać i uprawiać różne odmiany i no niektóre nie dawały sobie zupełnie rady na naszym terenie. Okej, ale to jest jeden odmian? Tu po lewej stronie mamy jedną i tą samą tu po prawej, a po środku jest taka najbardziej według mnie olejkodajna. Nie widać tak dobrze, ale wiesz, nawet w samym pokroju kwiata już jest ten jest bardziej kłos, tak
mniej, ale w kolorze tak tego nie widać. W ilości olejków widać. I to jest jakieś miejsce dla instagramerzy, żeby siedzieć i robić sobie fotka? To są miejsca, które powstają przypadkowo i same stają się instagramowalne i my je, to znaczy takie określenie się pojawia, ktoś nas uświadomił. Był tu kiedyś ślub. I to byli goście, którzy byli u nas na wypoczynku i tak przyszli któregoś pięknego dnia. I to w ogóle był COVID. Pierwszy COVID, kiedy jeszcze sanepid wiedział, kto gdzie choruje, zgłoszenia i tak dalej. No i goście przyszli do nas i Basiu, Bartku, mamy taką sprawę. Ja mówię, o, już pozamiatane, COVID zamknął nas i tak dalej. Oni, czy moglibyśmy wziąć na polu lawendy ślub? Jasne. A kiedy? Pojutrze. Okej. Druga sprawa, czy bylibyście naszymi świadkami. Tak, więc szybko powstała taka konstrukcja. Ceremonia się odbyła tak, że ja traktorem swoim czerwonym Ferrari Ursus C330 przywiozłem parę młodą. Pan wójt przyszedł, pani z Urzędu Stanu Cywilnego i faktycznie odbył się tu kameralny ślub i goście przychodzili sobie tu wypocząć i zaczęli odnawiać przysięgi małżeńskie. No i tak to miejsce zostało. po prostu, bo się samo wpasowało i ludzie sobie tu przychodzą, robią zdjęcia, posiedzą. Zrobimy teraz taki nanobrowar i będzie piwo z lawendą. Więc to będzie taki kolejny element, który będzie można posiedzieć na polu i wypić sobie również kraftowe, domowe piwo z lawendą. Sprawa jest otwarta, będę eksperymentował. Skala jest mała, więc mogę sobie pozwolić na różne ciekawe eksperymenty. Tu przy okazji jest nasza destylarka, żeby nie było, jest używana, stąd ona wygląda jak wygląda, jest i poobijana i tak dalej, ale to autentycznie... Tak, to jest miedziany alembik, tu destylujemy. Już jest za mała na nasze potrzeby, więc będziemy rozbudowywać tą instalację. Ja wymyśliłem nawet taką ścieżkę edukacyjną od ziarenka, bo piwo waży się ze słodów. Przez degustację, tutaj 8 tanków mamy, aż po obserwację już późnym wieczorem gwiazd. Jak już na leżaczkach się wyłożymy i będziemy kolejne piwa degustować i obserwować gwiazdy. Więc koncepcje różne są. No na razie jeszcze jest w końcowej fazie ogarniania dokumentów i wszystkich tam. Jeżeli ludzie są na Kaszubach, jakie są te zasady, jak to działa? Zasady są takie, że spłatne wejście 15 zł, osoba dorosła 10, dziecko, no chyba, że tam niemowlę można. No i zasada jest taka, należy wejść i się nie spieszyć i poprzebywać. Można sobie piknik zrobić, posiedzieć. Naprawdę są osoby, które potrafią 4-5 godzin na polu lawendy spędzić. No to oczywiście zdjęcia porobić. Są leżaczki, więc relaksik. Chodzi o relaks, o wypoczynek, o zwolnienie, posłuchać pszczółek, popatrzeć na motyle. Dla ludzi, którzy nie jadą do Kaszuby, macie sklepik internetowy, tak? Mamy. www.lawendowaosada.pl. Mamy Jest zakładkę zakładka sklepik i można sobie zamówić przez internet. Pokaż mi wasze bestsellerzy. Bestseller to zdecydowanie syrop lawendowy. Jest fajny do naleśników, do lodów, do pancake'ów, do kawy, herbaty, do lemoniady. I właśnie niesie ze sobą te właściwości lawendy lekko kojące, uspokajające, ale też przeciwzapalne, więc na jakieś tam problemy z gardziołkiem mega fajnie działa. To są też nasze olejki lawendowe. I hydrolat też. To jest do sauna czy coś? Może być do sauny, A to ale jest hydrolat. bardzo fajne, jeżeli się go stosuje do swoich kosmetyków, bo bardzo fajnie działa na skórę, bo ma działanie aseptyczne, reguluje wydzielanie sebum, więc dokładane do swojego kremu, do płynu do mycia ciała, naprawdę bardzo fajnie działa na skórę, do szamponu też na skórę głowy bardzo, bardzo fajnie działa. Także polecam, żeby oprócz gdzieś tam używania do aromaterapii, używać też na siebie. I to jest jakiś gift set. Ludzie Tak, mogą kupić tak. coś, jakiś świąteczny. Tak. Taki woreczek możemy sobie ścisnąć co jakiś czas, żeby wydobył zapach i wsadzić do szafy czy do szuflady, żeby nam bielizna na przykład pachniała ładnie w ogóle długo. Mamy też takie zapachy do samochodu, czy do dyfuzory, do salonu, czy do łazienki. Świece lawendowe, mydła lawendowe. To jest taki wisiorek z olejkiem lawendowym również i tam sobie wisząc w samochodzie Pachnie. pachnie. A ludzie mogą po prostu kupić taki bukiet. Tak, nie? oczywiście. Jest świeży albo suszony, w zależności od pory roku. Jesteście lawendowi ludzi. Troszeczkę tak. Chyba to jest taki dobry tytuł na film. Lawendowy ludzi. Trochę tak. Wiesz, lawenda ma te fajne właściwości, że ona ma właściwości relaksujące, wyciszające, więc my pracując z tą Kojące. lawendą
nie jesteśmy nerwowi, tylko wręcz przeciwnie, wyciszamy się. Mimo że ona czasem daje popalić fizycznie, to nigdy nie mieliśmy tak, że o, po co to zrobiliśmy. Nie, to... Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o ciekawych ludzi robiąc niezwykłe, niekonwencjonalne rzeczy tu w Polsce. Basia, Bartek, bardzo dziękuję za waszą gościnność. Macie bardzo piękne miejsce. Chciałbym tu wrócić. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o waszych działaniach. Najwięcej informacji znajdziemy na stronie internetowej. lawendowaosada.pl, ale też mamy Facebooka, Lawendowa Osada, Instagram, Lawendowa Osada, także wchodźcie, patrzcie, my działamy tutaj, jeżeli chodzi o agroturystykę przez cały rok. To zewnętrzne pole lawendy, na którym byliście z nami, ono jest dostępne do zwiedzania w okresie letnim, wtedy kiedy kwitnie lawenda i też zaglądajcie na nasze social media, bo tam będziecie wiedzieli, kiedy jest otwarte, kiedy kwitnie, kiedy najfajniej nawdychać się lawendy i zrobić sobie fajną sesję zdjęciową, czy też pomóc nam w żniwach oczywiście. I dziękujemy, że zaszczyciłeś nas tu swoją obecnością. Super. Bardzo dziękuję. Do następnego razu. Do następnego. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.